Średniak, a może nawet i budżetowiec z zaskakującym aparatem i czymś na wzór Dynamic Island z iPhone'ów, czyli Realme C55. Link do niego macie w opisie, a dzięki partnerowi tego filmu, jakim jest Letishop, kupując go możecie dodatkowo zaoszczędzić. Wystarczy, że założycie zupełnie darmowe konto na Letyshops przy użyciu linka z opisu, potwierdzicie e-mail, aktywujecie cashback w jednym z 3500 dostępnych sklepów, takich jak Media Expert, MediaMarkt, EuroAGD czy Allegro, dokonacie zakupu i gotowe w ciągu paru dni wróci do Was część kasy. Nie jakieś punkty czy zniżki, ale realna gotówka. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sklepów za sprowadzenie nowych klientów i dzieli się z nią z Wami. Sam korzystam z tej apki od jakiegoś czasu i gwarantuję, że to nie żaden scam. Telefon dostajemy w takim charakterystycznym dla Realme żółtym pudełku, które po prostu otwieramy i widzimy, że w zestawie poza samym telefonem mamy 33W ładowarkę, kabelek, igłę do wyciągania tacki SIM, etui i jakieś papierki. Producent poza aparatem chwali się również Dynamic Island, znaczy mini kapsułą. Taka kopia, albo ładniej mówiąc rozwiązanie wzorowane na tym znanym z iPhone'ów. Ciekawy dodatek, ale jak na razie jego funkcjonalność ogranicza się do pokazywania procentu naładowania baterii, czy informuje nas o przekroczeniu limitu danych. Trochę słabo, ale miejmy nadzieję, że przy jakiejś aktualizacji się to zmieni. To, co zmieniać się nie musi, to wygląd, bo jak na tę półkę cenową jest naprawdę świetny. Kurna, ale zarąbiste przejście. Telefon wykonany jest bardzo ładnie i estetycznie, wygląda na trochę droższy niż jest w rzeczywistości. Jego bryła jest smukła oraz kanciasta, dzięki czemu wygodnie się go trzyma, a do tego jest naprawdę cienki, bo ma zaledwie 7,9 mm grubości. Jak można spodziewać się po tej półce cenowej, ramki jak i plecki wykonane są z tworzywa sztucznego, wygląda ono na najtańsze tworzywo, wręcz przeciwnie, prezentuje się bardzo ładnie. Telefon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych, czarnym oraz złoto-białym. Ja na testy dostałem czarny, którego tekstura ma przypominać padający deszcz. Jak tak popatrzymy pod światło, to faktycznie coś w tym jest. Biało-złoty również jest bardzo ładny i w sumie nawet nie wiem, czy nie lepszy od tego czarnego. Jedynie do czego mogę się doczepić, to te napisy z tyłu. Po co w ogóle to tutaj jest? Ale no nieważne, poza tym na tyle znajdziemy ładny, subtelny napis Realme, przeogromne oczka aparatów oraz diodę doświetlającą. Od dołu producent umieścił jacka 3,5 mm, mikrofon, port USB-C do ładowania oraz głośnik. Po prawej stronie znajdziemy 3 przyciski, jeden służący do odblokowania telefonu, pod którym kryje się czujnik linii papilarnych oraz 2 do sterowania głośnością. Na górnej ramce nie mamy nic, a na prawej znajdziemy tackę na 2 karty SIM oraz kartę pamięci. Realme C55 jest wykonany naprawdę solidnie, jest ładnie spasowany i wydaje się być bardzo wytrzymały. Minusem jest brak wodoodporności, ale w tej półce cenowej nie jest to niespodzianką. Na duży plus zasługuje to, że producent od razu na przednią szybkę nakleja folię ochronną. Duży jest też ekran, bo ma przekątną aż 6,7 cala, co sprawia, że jest większy na przykład od Samsunga S23 Plus. Ekran, jaki w nim znajdziemy, to IPS TFT z 16 milionami kolorów o rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem na maksymalnym poziomie 90 Hz. Jasność jest na poziomie 680 nitów, co może być trochę mało przy słonecznym dniu. Obraz przez niego wyświetlany jest przyjemny i ostry. Musimy pamiętać, że jest to telefon za około 1000 zł, więc nie możemy spodziewać się niesamowitego obrazu, ale czerń jest bardzo ładna, brakuje jej trochę do ideału, ale w tej klasie jest naprawdę fajnie. Kolory nie są przesycone, moim zdaniem są bardzo przyjemne w odbiorze. Kontrast jest ok, chociaż można by było go lekko poprawić. Płynność wyświetlanego obrazu jest na dobrym poziomie, tak jak przystało na 90 Hz. Kąty widzenia, jak na tę półkę cenową, są również ok. Po prostu mam tutaj na myśli, że w tej klasie cenowej smartfonów znajdziemy gorsze kąty widzenia. To, na co wiele osób zwraca uwagę, to ramki. Tutaj są cienkie i grube. Te boczne są naprawdę cienkie, za co plus. Natomiast górna i dolna, jak przystało na tę półkę cenową, są praktycznie dwukrotnie większe od tych bocznych. A jak z wydajnością? No tutaj jak przystało na telefon za około 1000 zł, bywa różnie. Na pokładzie Realme C55 znajdziemy 6 lub 8 GB pamięci RAM, które możemy rozszerzyć o 6 lub również 8 GB pamięci wirtualnej RAM.
Pamięć wbudowana dostępna jest również w dwóch wersjach: 128 oraz 256. Tak z ciekawości dajcie znać, ile wy macie pamięci w swoim telefonie. To wszystko współpracuje z 8-rdzeniowym procesorem MediaTek Helio G88 o taktowaniu 2 GHz oraz grafiką AMR Mail G52MC2. To wszystko teoria, ale pytanie, jak to przekłada się na codzienne użytkowanie? Ano, bywa tutaj różnie. Podczas normalnego korzystania w znakomitej większości telefon działa płynnie, a przycinki zdarzają się sporadycznie, głównie jak mamy otwartych dużo aplikacji w tle. Albo na przykład jak w jednej chwili miałem odpalane Google Maps i Janosika, wtedy troszkę telefon się przycinał. Gorzej z płynnością zaczyna robić się w chwili, kiedy chcemy zrobić coś bardziej wymagającego, obrobić fotkę, nagrać, zmontować TikToka czy inne takie. Wtedy możemy zauważyć lekki spadek wydajności, jednak przy zwykłym przeglądaniu internetu czy oglądaniu filmów wszystko działa naprawdę płynnie. Wiem, że część z Was gra w gry na telefonie, więc i ja odpaliłem parę gierek i niestety jest tutaj mały problem. Im bardziej obciążająca gra, tym większe szanse na przycinki. Grając w Koda Mobile czy PUBG w znakomitej większości było płynnie, czasami jednak zdarzały się przycinki, zwłaszcza jak działo się bardzo dużo na ekranie. Po prostu nie jest to gamingowy telefon, co pokazuje również benchmark, gdzie uzyskał tylko 259 000 punktów, co plasuje go dość nisko w rankingu, ale dalej jest to telefon za około 1000 zł i do tego wersja, jaką ja mam, to 6 GB pamięci RAM. Dajcie koniecznie znać, czy jeśli macie 8 GB, to gry spisują się tam lepiej. Całość pracuje na Androidzie 13 z nakładką od Realme UI 4.0, która daje całkiem fajne możliwości konfiguracji i personalizacji telefonu. Znajdziemy tam m.in. pasek boczny, w którym domyślnie przypięte są różne skróty, jak nagrywanie ekranu, tłumacz, ale z łatwością sami możemy wybrać, co chcemy, by tam się znalazło. Do tego, jak wspominałem, telefon został wyposażony w mini kapsułę, która jak na razie jest bardzo uboga, jeśli chodzi o jej funkcje. Nim przejdziemy do aparatów, czyli tego, czym producent najbardziej się chwali, to parę szybkich tematów. Przede wszystkim w telefonie znajdziemy Bluetooth 5.2, moje ukochane NFC, które jest jakoś wzmocnione i podobnie lepiej działa, ale ja różnicy względem iPhone'a 12 Pro nie zauważyłem. Być może różnica jest w stosunku do innych telefonów z przedziału około 1000 zł. Nie znajdziemy tutaj niestety 5G, a rozmawianie przez ten telefon nie sprawia najmniejszych problemów. Tak samo jak czytnik linii papilarnych działa bardzo dobrze i szybko i praktycznie się nie myli. Będąc w temacie zabezpieczeń, mamy jeszcze Face ID, ale tutaj jest to tak średnio bezpieczne, więc odradzam stosowania tego. Dźwięk w telefonie jest przeciętny, niby mamy tutaj jakiś ultra boom, ale ja go wcale nie słyszę. Głośnik jest głośny i to tyle. Jakość dźwięku pozostawia trochę do życzenia. Za to do życzenia nie pozostawia nic bateria. Przy normalnym użytkowaniu spokojnie starczy na 1,5 dnia pracy, za to jak będziemy ciągle grać, to wystarczy na około 4 godziny grania. Całkiem spoko, ale jak już ją rozładujemy, to do pełna naładujemy ją za pomocą 33W ładowarki w około godzinę. Całkiem niezły wynik. No i przyszła pora to, czym najbardziej chwali się producent, czyli aparaty. Znajdziemy tutaj 3 aparaty, 2 z tyłu i 1 z przodu typu selfie. Te z tyłu to kolejno główny 64 megapikselowy oraz dodatkowy służący do pomiaru głębi i ostrości, który został wyposażony w 2 megapikselową matrycę. Jakość zdjęć naprawdę mnie zaskoczyła. Fotki w dzień wychodzą bardzo dobrze, kolory są ładne, nasycone, ale nie przesadnie. Dynamika obrazu również jest bardzo dobra, tak samo jak ostrość, a do tego matryca robi dobrą robotę, bo zapisuje na zdjęciach bardzo dużo szczegółów. Aparat fajnie radzi sobie też ze zdjęciami pod słońce, co oznacza, że oprogramowanie dobrze panuje nad kontrastem. Jak to mówią, w dzień każdy głupi potrafi zrobić fotkę, a jak jest w nocy, no tutaj jest gorzej, ale dalej dobrze. Zdjęcia robione na automacie nie są złe, jest trochę szumu i zdarzają się problemy z ostrością, ale kiedy włączymy tryb nocny, zarówno szumy, jak i brak ostrości znika i zdjęcia wychodzą znacznie lepiej. Minusem jest to, że w tym trybie zrobienie zdjęcia trochę trwa, wszystko przez wydłużony czas naświetlania. Nie jest to wada, po prostu tak działają aparaty. Poza normalnymi zdjęciami możemy zrobić fotki przy użyciu przy użyciu zoomu cyfrowego i jak ten razy 2 działa całkiem nieźle i zdjęcia wychodzą
chodzą ok, to ten razy 5 jest jakimś dramatem. Ale też niczego innego się nie spodziewałem, w końcu to zoom cyfrowy. Szkoda, że producent nie pokusił się o wrzucenie tutaj jakiegoś obiektywu tele albo szerokokątnego. Aparat selfie również jest dobrej jakości, w dzień rejestruje dużo szczegółów, ładnie dobiera kolory, a jak włączymy tryb portretowy, to robi ładny efekt rozmycia tła za nami. W nocy jest niestety gorzej, mamy mniej szczegółów i kolory nie są tak ładne. Wideo. Oj, wideo. No to wideo jest tutaj dość słabo, bo po pierwsze maksymalna rozdzielczość to Full HD, a do tego nie mamy tam żadnej stabilizacji, przez co ujęcia w ruchu są bardzo rozchwiane. Kolory są ładne, kontrast też, ale niestety ostrość i szczegółowość nagrania pozostawia wiele do życzenia. Nagrania nocne natomiast na każdej linii są słabe. Podsumowując, jest to dobry i ładny smartfon za około 1000 zł. Jeśli zależy Wam na fajnych zdjęciach, to ten telefon jest godny polecenia. Jeśli jednak szukacie czegoś do gier w tych pieniądzach, to wybrałbym coś innego.